Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnio oglądaliśmy sobie na streamie Future Games Show, czyli taki event, na którym pokazywane są trailery nowych gierek albo jakieś tam aktualizacje związane z grami, które są w produkcji, które są zapowiedziane już od jakiegoś czasu. To jest taki show indie, więc tutaj nie było tytułów, które byłyby jakieś mega znane. Z paroma wyjątkami oczywiście. Przede wszystkim całe show było skupione wokół gier indie, czyli takich tytułów, które dosłownie widzieliśmy po raz pierwszy na oczy z większością widzów, którzy byli wtedy na streamie. Tak czy siak serdecznie zapraszam do obejrzenia. Tutaj posegregowałem trochę trailerów z tych gier, które mi się najbardziej podobały. Natomiast jeśli bylibyście zainteresowani obejrzeniem dosłownie całości, to będę wrzucał całe archiwum też na mój drugi kanał na YouTubie, ten, który można to sobie zobaczyć. Cały 1,5-godzinny zapis transmisji z wszystkimi grami, które były pokazane na Future Games Show. Pierwszy trailer gry to Zoocosis. Giereczka, w której gramy jako pracownik zoo, który musi zaszczepić zwierzęta i uratować je przed tym, żeby się nie zmutowały. Brzmi jak jakaś szalona koncepcja, natomiast wygląda to naprawdę spoko na jakiś taki survivalowy horror budowany wokół koszmarnego zoo. Ciekawy pomysł. Wygląda naprawdę interesująco. Druga gra, która mocno spodobała mi się na tym pokazie, to Hellblade 2, czyli druga część, kontynuacja Senua's Saga, gdzie, no pierwszą można nadrobić, tak jest prawda, natomiast dwójka wygląda na zarąbisty, psychologiczny thriller czy horror, rozgrywający się na Islandii z czasów wikingów, ale też jednocześnie odrobinę chyba w głowie bohaterki, bo jest to taka konwencja interesująca. Trailer wygląda super, zobaczymy jak będzie sama gra wyglądała. Już za niedługo, bo już 21 maja bodajże na Steam będzie ta gra wychodzić, także będzie można sobie obczajać. Cacophony of binaural voices commenting on her every move. Auditory hallucinations known in-game as the Furies. Can you smell their fear? He's here. Death is coming. Look at the bones. Death is coming. Look at the bones. That's going to be you. That's going to be everyone. Following its electrifying debut at the Game Awards in 2019, which involved plenty of hauntingly animated chanting, Hellblade 2 quickly shot to the top of our ones to watch list here at the Future Games Show. Senua seems to have found herself in command of an army of warriors in the sequel and is planning to bring the fight back to the Vikings who raided her village and killed her lover. The Furies also haunt Senua in the second game, taunting Senua about looming death and the fate of those around her as she strives to rebel against tyranny in 10th century Iceland. No spoko. Graficznie i klimatycznie też wygląda zajebiście. As well as thrilling set pieces full of nervous exploration and close shaves, Hellblade 2 features an expanded combat system. We've seen Senua with a sword in hand, dealing savage finishes, blocking brutal strikes, and dodging supernatural streams of flames. Climbing and caving through difficult environments also play a part in the experience, augmented by eye-popping Unreal Engine 5 visuals. Fortunately for all of us, we won't have to wait too long to lose ourselves to this extremely exciting narrative. Senua's saga Hellblade 2 is set to launch on May 21st, Patrz, to jest gra oparta w mocno choroby psychiczne, więc bardzo możliwe, nie? Nice. A, wygląda naprawdę spoko. Kolejna gra to gra od twórców Ori and the Blind Forest oraz Ori and Will of the Wisps, które zdecydowanie podbiły serca swoich odbiorców zarówno grafiką, jak i gameplayem, więc wydaje mi się, że warto się zwrócić tutaj w stronę No Rest for the Wicked, czyli ARPG, który ma być połączeniem jednocześnie RPG akcji z takiego rzutu izometrycznego i Souls-like'a, plus naprawdę ładna grafika i z tego co patrzę po opiniach recenzentów, którzy już mieli okazję w tą grę zagrać, to naprawdę klimat i świat też są mega wciągające. Gra wychodzi w Early Accessie 18 kwietnia, także już za niedługo, no poniżej miesiąca od dzisiaj, więc jeszcze troszeczkę i będziemy mogli sobie zagrać. To chyba był najfajniejszy trailer, jaki widziałem. Czy trailer? Właściwie to są twórcy opowiadający o tym, co chcą zrobić w swojej grze i pokazujący trochę gameplaya, ale wydaje mi się, że to była gra, która mi się
się najbardziej podobała na całym pokazie, więc na nią czekam zdecydowanie najbardziej. How exploration is done, right? That you're not just walking around on a to wygląda randomly zajebiście. generated flat plane. Combine that with the multiplayer aspect, combine that with all these quote-unquote social elements of like building the town and housing and farming and all of those things. It's the kind of game that I always wanted to see somebody making, but because they didn't make it, we are making it now. The big thing for us to tell people is that the more you would look into No Rest for the Wicked, the more you would understand that what we're trying to do is kind of create our own mix. So we will look at any particular genre and we would take the elements from this genre that we are excited about. We put it all together into one game and then we iterate on it. So we might take, you know, combat inspirations from the Souls series, Monster Hunter, animation commit-driven combat, but also fighting games, things that have combos, things that have special moves, you know, and we try to make it and tune it in our own way. Then we look at things like exploration, you know, interconnected, multifaceted, dense level design that encourages retraversal and discovering the world. So it's really not one game in particular we're trying to, you know, necessarily follow. We're just inspired by all of these different elements from all of these different games. We put it together and try to grow it and make it into the most perfect version it can be. Jak się ta gra nazywa? Zajebista jest. No Rest for the Wicked. Early access on Steam on April 18th. Wow, ej, to za miesiąc wychodzi. Kolejną grę wrzucam w ramach ciekawostki, bo naprawdę fajnie też zobaczyć polskie akcenty na takich pokazach. To Holstein, czyli psychologiczny survival horror, rozgrywający się w latach 90. Gra, z tego co widzę, jest z rzutu izometrycznego, ale w trakcie walki zmienia się w coś z trzeciej osoby, także jest to interesująca koncepcja. Natomiast, no, zobaczymy. Na razie giereczka jest w formie dema dostępna na Steamie, natomiast pełna data wydania na razie nie jest jeszcze podana. Oho. Strzelanka psychologiczna. Ubojnie to tam był bieg. Czego tu jechać w takim ubojnie? No nie, znowu jeżdżenie samochodem i anomalie. To inna, prawda? Para kaloszy. My Polish car. Holstein is coming to PlayStation, Xbox, Switch and PC when it's ready. Kolejny trailer, Star Wars Outlaws, no to raczej nie jest indyk, ale byłem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać i trochę się jaram, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak wyjdzie faktycznie gra, czy to będzie też takie fajne jak sama animacja tutaj do trailera, ale wygląda to klimatycznie całkiem interesująco. Outlaws is a third-person scoundrel simulator from Open World Maestro's Massive Entertainment. Known for spearheading Tom Clancy's The Division and last year's Avatar: Frontiers of Pandora. I think that went pretty well, right? In the sacred timeline, Star Wars Outlaws sits between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, and stars enterprising outlaw Kay Vess. Boasting an adorable alien companion, a droid bodyguard in a trench coat, and a customizable speeder bike, Vess sets out to become a household name in the underworld by planning heists and schmoozing with syndicates. So yes, you can expect a few uncomfortable audiences with Jabba the Hutt. Not the first time we've outrun the Empire. As well as engaging in gun and gadget-fueled infiltration combat, which inevitably leads to high-speed escapes, you'll dogfight in your ship, the Trailblazer, and explore the galaxy's cities, deserts, and hives. From Tatooine to Kijimi and the planets between, you'll score credits, smuggle goods, and make difficult choices to manage Kay's growing reputation. And her wanted level. Outlaws is coming to PC, PS5, and Xbox Series X sometime in 2024.
But crucially, that means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious criminals off each other for your own selfish gain. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Ostatni trailer, który wam pokażę, to połączenie Call of Cthulhu i SimCity. Wydaje się całkiem interesującym połączeniem i chętnie w to zagram, jak tylko giereczka wyjdzie. Ogólnie wydaje mi się, że to wszystko, co mnie zainteresowało na Future Games Show, jest tego dosyć niewiele, biorąc pod uwagę, że całe show trwało 1,5 godziny. Natomiast, no, też jest to fakt, że jest to taki mniejszy pokaz, na którym pokazywane są głównie gry indie, takie mocno w fazie jakby rozwoju, więc nie ma się co spodziewać jakichś niesamowitych cudów. Natomiast te kilka gier, które wam pokazałem tutaj w filmie, wydaje mi się, że będą interesującymi pozycjami w tym roku do ogrania sobie. Dziękuję serdecznie za oglądanie i jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba oraz do zobaczenia w kolejnych filmach. Początek był w ogóle nie sugerujący to, że to będzie jakaś strategiczna gra, nie? Ale jeżeli to jest jakieś, nie wiem, połączenie SimCity na przykład z jakimś Cthulhu, no to why not, nie? O. To jest, dosłownie. Okej. SimCity in hell? Kinda like living in the UK, right, Ben? Why not?